Siema, tu wahacz. Kolejny chiński producent wchodzi na nasz rynek, tym razem jest to Forthing. Miałem okazję być na prezentacji premierowej oferty marki, która składa się z dwóch modeli, 4,5-metrowego SUV-a T5, a także minivana 7-miejscowego Jutura. Czasu nie było na ogranie obu modeli, więc uznałem, że skupię się i opowiem Wam o T5. Jest to samochód mający dokładnie 456 cm długości i 186 cm szerokości i wyglądający naprawdę intrygująco. Projektanci postawili tutaj na ostre linie i inspirację według mnie Lamborghini Urus, czyli już SUV-ową ekstraklasą. Efekt, przyznam, jest udany, to znaczy auto nie wygląda oczywiście tak dobrze jak Lambo i można kręcić nosem na takie podejście stylistów, ale fakt zostaje, że T5 przyciąga uwagę i może się podobać ze swoim groźnym kształtem atrapy chłodnicy z elementami imitującymi włókno węglowe z przodu, czy dyfuzorem z tyłu z poczwórnymi końcówkami układu wydechowego. Co może jest przerostem formy nad treścią, ale to, że są one prawdziwe i tak w dzisiejszych czasach zasługuje na uznanie. Efekt wizualny robi tu jeszcze większe wrażenie, jeśli zestawi się go z ceną Forthinga T5, która wynosi 129 900 zł i zaczyna ona i zarazem kończy cennik, bo w testowanym modelu mamy tylko jedną półkę wyposażeniową, zawierającą na pokładzie wszystko, co widzicie na tym filmie. Wliczając w to, jeszcze z obszaru wizualnego, 19-calowe czarne felgi. Cenę samochodu zwiększyć można wyłącznie wybierając inny niż czarny kolor lakieru, dopłata wtedy to 2900 zł, a jeśli chcemy, aby wtedy dach pozostał czarny, to jeszcze trzeba wydać 2500 zł ekstra. Jeśli chodzi o wyposażenie użytkowe, to T5 oferuje naprawdę dużo, biorąc pod uwagę jego cenę, bo wypada tutaj wymienić chociażby panoramiczny dach z funkcją otwierania, mamy także dostęp bezkluczykowy, elektrycznie regulowane fotele z przodu, wyposażone dodatkowo w podgrzewanie i wykończone przyjemnie gładką w dotyku ekoskórą. Są kamery 360 stopni o dobrej jakości wraz z czujnikami parkowania, ponadto elektryczna klapa bagażnika, czujnik deszczu i zmierzchu, klimatyzowany schowek czy światło LED, więc jest na bogato i poza chińskimi markami nie ma szans na takie wyposażenie za takie pieniądze, a w T5 dochodzi też jedyny dostępny, solidny już silnik, czyli turbodoładowane benzynowe 1.5 stworzone przez Mitsubishi i rozwijające 177 koni mechanicznych, połączone z automatem DCT firmy Magna. Projekt kokpitu samochodu prezentuje się również ok, dosyć prosto, a zarazem elegancko z płynnymi liniami i zalatującymi co prawda Mercedesami, ale ładnymi, okrągłymi nawiewami. Na pokładzie T5 nie ma jednak wszystkiego, brakuje tutaj aktywnego tempomatu, fabrycznej nawigacji, a także integracji ze smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Od listopada 2024 oferowana będzie opcjonalna zewnętrzna przystawka umożliwiająca połączenie, a w przyszłości wraz z aktualizacją oprogramowania powinna pojawić się wbudowana obsługa tych standardów, ale nie ma jeszcze pewności, czy pierwsze egzemplarze na naszym rynku będą mogły zostać zaktualizowane, te trochę później wyprodukowane już na pewno tak. W każdym razie obecnie na pokładzie jest fatalny system Carbit Link, który klonuje ekran telefonu, ale wymaga, aby smartfon miał ciągle włączony wyświetlacz i miał odpaloną mapę w trybie horyzontalnym, więc dla mnie nie ma to żadnego sensu. Wraz z aktualizacją ma pojawić się też menu w języku polskim, aktualnie nie jest on wspierany. System oferuje standardową funkcjonalność, to znaczy obsługę telefonu i systemu audio. Jego interfejs nie jest przesadnie wyrafinowany, ale zdaje się wypadać w porządku pod kątem ergonomii. Na słowa uznania zasługuje rozbudowane menu pozwalające na dostrajanie sporej ilości rzeczy związanych z działaniem samochodu. Ekran, jeszcze wspomnę, ma 10 cali, a pod nim mamy ciekawy dodatek w postaci zaślepki na fragment przypominający kratkę wentylacyjną, gdzie można łatwo wpiąć uchwyt na telefon. Bardzo pomysłowe rozwiązanie, przy braku integracji ze smartfonami innej niż przez Bluetooth może niejednej osobie się przydać. Jeszcze niżej jest panel tylko jednostrefowej klimatyzacji z fizycznymi pokrętłami i dotykowymi przyciskami pomiędzy nimi. Nie ma ich na szczęście zbyt dużo, więc nie trzeba w nie przesadnie celować. Jeszcze niżej jest port USB do ładowania w standardzie A. Swoją drogą cały tunel środkowy wykonany jest z połyskującego materiału, który bardzo łatwo zbiera odciski palców. Przy dłuższym użytkowaniu podobnie pewnie będzie wyglądała sytuacja z zarysowaniami, więc jest to kiepski pomysł. Kolejne USB jest na półce pod tunelem środkowym, a jeszcze jedno z tyłu. Szkoda, że wszystkie są w standardzie już odchodzącym USB-A. Jakieś USB-C zdecydowanie by się tutaj przydało.
Na kierownicy Forthinga zwrócił moją uwagę przede wszystkim fakt, że przyciski z lewej strony na krzyżaku służą do zmiany jasności podświetlenia instrumentów pokładowych, co jest dziwne i z zaślepkami po bokach sugeruje, że twórcy profilaktycznie pewnie zamówili kierownicę z większą ilością przycisków i później okazało się, że jest ich jednak za dużo, bo na elektronicznych zegarach komputer jest bardzo skromny, można tylko tam przełączać podstawowe informacje dotyczące jazdy i do tego wystarcza jeden przycisk, chyba że ja przy małej ilości czasu nie rozgryzłem ukrytych gdzieś dodatkowych funkcji personalizacji, więc trzeba brać to pod uwagę, no ale z kierownicy nic innego z zegarami nie da się robić. Poza tym z kierownicy steruje się audio, telefonem, można wyzwolić kamery 360 stopni i to wszystko zaprojektowane jest ergonomicznie. Kabina testowanego modelu jest też dobrze wykonana, ale nierówno, bo na desce rozdzielczej w górnych partiach mamy miękkie, wysokiej jakości tworzywa, ale już na drzwiach na górze jest twardy, zdecydowanie gorzej wyglądający plastik. Pod nim jest z kolei ładna ekoskóra, więc ten obszar górny tym bardziej razi w oczy. O błyszczącym tunelu środkowym już wspominałem i nie jest to też jakościowo mocny punkt T5, ale całościowo samochód i tak jest solidnie wykonany i wygląda na droższy niż jest faktycznie. Na tylnej kanapie testowanego modelu miejsca jest sporo. Ja, mając ustawiony przedni fotel pod siebie, miałem na nogi bezpieczny zapas przestrzeni, tak samo nad głową nie było kontaktu z podsufitką, a tunel środkowy w T5 wcale nie wystaje. Bagażnik ma pojemność 480 litrów z dosyć wysokim progiem załadunkowym, także dużym otworem. Nie ma tutaj jakichś praktycznych dodatków po bokach, za to pod podłogą kryje się obecne w standardzie koło zapasowe. Tylna klapa cechuje się również niewielkim oknem, które może utrudniać widoczność i manewrowanie, bo dodatkowo jest ono pochylone i wysoko poprowadzone i tutaj dynamika linii bocznej wzięła górę nad praktycznością. Na szczęście widoczność do przodu jest znacznie lepsza, bo siedzi się w testowanym modelu wysoko i maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy. Forthingiem T5 miałem możliwość pokonania tylko krótki dystans, około 50 km, więc powiem bardziej takie pierwsze wrażenia związane z jazdą. Samochód ten zdecydowanie nastawiony jest na komfort. Dostajemy w nim miękkie i bujające się zawieszenie, które kompletnie zniechęca do jakiejś ostrej jazdy, ale z drugiej strony zapewnia naprawdę dobrą wygodę, bo nawet pomimo sporych kół auto miękko wybierało nierówności i nie hałasowało wtedy przesadnie. Układ kierowniczy ma podobny, nastawiony na spokojniejsze podróże styl, bo występuje tutaj wyraźne wygładzenie reakcji i dosyć mała bezpośredniość, a także spory opór stawiany przez kierownicę i to wszystko składa się na pozbawiony jakiegoś charakteru czy sportowego zacięcia, ale przewidywalny układ kierowniczy, czyli sprawdzający się w takim SUV-ie, jak ktoś chce po prostu bezpiecznie dotrzeć do celu. Silnik też jest tutaj ok, nie miałem okazji sprawdzić spalania, ale dynamika jest rozsądna, aby sprawnie podróżować. Jak sądzę, również będzie tak na drogach szybkiego ruchu, bo na tych zwykłych nie musiałem wysilać 1,5-litrowej benzyny. Ma ona też dobrą kulturę pracy, chociaż przyznam, w droższej konkurencji można liczyć na trochę lepszą izolację akustyczną jednostki napędowej od kabiny, ale nie powiem, aby w T5 jakoś zwracało to moją uwagę. Skrzynia biegów to 7-stopniowy automat dwusprzęgłowy i czy to podczas ostrzejszego czy lżejszego przyspieszania nie pojawiały się szarpnięcia podczas jego pracy, też sprawnie dokonywał redukcji, gdy przyspieszałem i na przykład z pułapu 1500 do 2000 obrotów zmiana była szybka, nie wymagała przesadnie też mocnego wciskania gazu. Podaję ten przykład, bo właśnie w okolicach 2000 obrotów można liczyć już na solidniejszą dynamikę silnika. Ogólnie zatem jest to taka standardowa, 4-cylindrowa współczesna benzyna. Silniki 1.5 w innych chińskich autach, które testowałem, dużo paliły, jako że tutaj w testówce mamy taką samą pojemność i moc co w Baiku Beijing 5, to można mieć obawy o ten aspekt, ale na razie jest to tylko gdybanie. Przy debiutującej w naszym kraju marce warto jeszcze wspomnieć, że na start funkcjonować będzie 20 salonów i serwisów Forthinga. Najwięcej na południu kraju, na północy mniej, ale sieć ma się w 2025 roku rozwijać, mają się pojawić też nowe modele czy wersje hybrydowe obecnych. Na samochody dostaje się też gwarancję na 5 lat, 150 000 kilometrów. U dealerów pierwsze auta pojawią się pod koniec września 2024, a zamówione egzemplarze do klientów trafiać mają od listopada. Ogólnie Forthing T5 zrobił na mnie dobre pierwsze wrażenie. Jest to po prostu solidny SUV, w którym nie dostrzegłem podczas krótkiego kontaktu żadnych poważniejszych wad.
Taki, którym też nie ma co się zachwycać i który nie jest idealny i na przykład mógłby się ciekawiej prowadzić, czy normalnie łączyć z telefonem, ale to wszystko trzeba zestawić z ceną, bo wciąż mówimy o sporym aucie za około 130 000 złotych, czyli kwocie, za którą takiego wyposażenia u będącej u nas powiedzmy od zawsze konkurencji po prostu się nie znajdzie. I to wszystko, co przygotowałem z pierwszego kontaktu z T5. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że ten film się podobał. Jeśli tak było, to zapraszam do dania mu łapki w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zachęcam również, jeśli ktoś nie ma, do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!